Narcystyczny elf wita Was w roku 2023, a będzie to dosyć lekkie przywitanie. Ostatnio przyłapałem się na uporczywej i trywialnej myśli, będącej, jak początkowo sądziłem, wyrazem prymitywnego i niegodnego pragnienia. No kiedy wreszcie któryś mój film zbierze 1000 łapek w górę? Ile można czekać? Nie, to nie jest jakiś wstępny żebr, ale fajnie byłoby, gdybyście teraz oblajkowali wszystko na moim kanale. W dodatku już od dobrych wielu miesięcy po publikacji każdego filmu gwałciłem palcem ekran mojego telefonu, odświeżając statystyki w YouTube Studio kilkanaście razy na minutę. I wszystko byłoby w porządku, czy może raczej nie w porządku, gdybym w tych kliknięciach, łapkach w górę i innych takich dopatrywał się źródła własnej wartości. Tymczasem niejednokrotnie YouTube'owe statystyki miały się nijak do moich ocen własnych materiałów i niejednokrotnie kręciłem zniesmaczony głową, że taki to, a taki syf, którego nawet niespecjalnie chciałem publikować, zebrał tak zacne wyniki. Jak możecie się domyślać, to również nie była reguła. Oczywistością jest, że jeśli już uprawia się YouTube'a, to staty są istotne nawet wtedy, gdy twórca nie wiąże z nimi oceny wartości własnej ani swoich materiałów. W końcu nawet ideowiec czy ideolog jest tutaj po coś, a większy zasięg jest oznaką większej sprawczości. Zauważyłem jednak, że nawet w momentach, w których nie mogłem oczekiwać przełomu, przy filmach, które nie mogły mi dać nic wielkiego, i tak z jakąś przyjemnością patrzyłem na rosnące cyferki. Jak się okazało, w naszej elfiej społeczności nie byłem w tym jedyny. Szereg innych zdarzeń z YouTube'em kompletnie niezwiązanych, jak i destylacja pewnych myśli z gotowych, uporządkowanych systemów moich idei sprawiły, że zdecydowałem się nagrać ten właśnie film. Zwrócić uwagę na coś banalnego, ale jednak istotnego dla nawet nieokreślonego poczucia szczęścia, które towarzyszy naszemu działaniu. Tym czymś jest pragnienie wzrostu. Nie wzrostu konkretnego, ale samego dziania się, wzrastania. Na ogół bowiem wzrost traktujemy jako dążenie do czegoś, zbliżanie się do celu, do określonego, pożądanego stanu. I za takimi ujęciami przemawia nie tylko ontologiczna tradycja europejskiego myślenia, ale również naturalne porządkowanie naszego doświadczania. Chcemy osiągnąć coś, dorosnąć do czegoś. Pragniemy więcej niż to konieczne. O wiele trudniej jest jednak wyjaśnić, dlaczego tego pragniemy. Ostatecznie zawsze musimy wpaść w pułapkę regresu w nieskończoność, szukając uzasadnień rzeczy, miejsc, ludzi oraz wszystkiego innego, co chwytamy w pojęcia. Tymczasem, co zresztą stało się już dawniej fundamentem mojego myślenia, lepiej sprawdza się przyjęcie jakiegoś pierwotnego mniej i więcej, a co za tym idzie pragnienia wzrostu, w którym dążenia, cele są po prostu horyzontem naszego położenia. Pragniemy więcej, a to, czego pragniemy, wynika z tego, gdzie jesteśmy. To więcej jest pierwotne, a jego postać określają okoliczności naszego dążenia. To jednak tylko socjopatyczno-youtuberski, czy może coachingowy fragment opowieści o naszych pragnieniach. Kawałek szkiełka szczęścia. Drugi wyłania się ze słów tej niczańskiej przypowieści. Przemieniam się zbyt szybko. Moje dzisiaj obala moje wczoraj. Często przeskakuję stopnie, kiedy pnę się wzwyż. Żaden stopień mi tego nie wybaczy. Kiedy jestem wysoko, siebie tylko zawsze znajduję. Nikt ze mną nie rozmawia. Mróz samotności przyprawia mnie o drżenie. Wzrost, wzrastanie mogą prowadzić do osamotnienia, niezrównoważenia, przybrać postać pustej konsumpcji kolejnych stopni wynikającej z braku kontroli i zatracenia harmonii swojego wzrastania. Brzmi to w sposób oderwany, wiem, ale to miejsce, gdzie pojawia się przestrzeń dla takich pojęć jak transcendencja, piękno i przyjaźń. Sam wzrost jako taki moglibyśmy pozornie określić ogólnym pojęciem transgresji, przekraczania. To jednak nie mówi nam nic o tym, czy na przykład wzrastamy równomiernie. Podając trywialny przykład, czy za wzrostem subskrypcji na YouTube podąża ogólny wzrost naszej osobowości, który pozwoli nam odnaleźć się w tej nowej sytuacji. Jeśli znacie polskich youtuberów, to wiecie, że na ogół tak nie jest. Wyobrażam ich sobie jak takie niestabilne, groteskowe istoty z przerośniętymi... Ten dobry, czy raczej właściwy wzrost byłby stymulowany przez transcendencję, której poczucie przejawia się w doświadczeniu piękna. Nagrałem o tym kiedyś cały film w kontekście sztuki wysokiej. Jakby ktoś chciał. Dążenie do piękna to harmonijny wzrost, który również umożliwia nam robienie pięknych, wzniosłych rzeczy. Żadnej z tych kwestii nie będę szczegółowo problematyzował.
Niech to będzie przyjemne wejście w rok, a nie ciężka epi. Ostatnią kwestią jest wspomniana już przyjaźń. Przyjaźń. Ktoś, kto, mówiąc po niczańsku, wznosi się wraz z nami. Kto pomaga sobą samym, swoim istnieniem równoważyć, rozsądnie osadzić, ustabilizować nasze dążenie. Zapraszam na serwer Arian. Link w opisie. Swoją drogą, pomijając docinki pod adresem innych twórców, miałem kilka dni temu niezwykle interesującą rozmowę o tym, jak psychopatia, ignoruję już tutaj wszystkie problemy związane z tym pojęciem, jest dzieckiem oswojonej, złej samotności połączonej z brakiem poczucia piękna, pustym, egoistycznym żarciem świata. To w kontekście dostrzegania zagrożeń. W tym dla mnie samego. Na razie pozostaje mi cieszyć się tym, że poczucia piękna chyba nie zatraciłem, że otaczają mnie również piękni ludzie i że razem, mam nadzieję, będziemy wzrastać w tym rozpoczynającym się roku. Bardziej niż kiedykolwiek. Życzę Wam, byśmy byli rozsądnie inspirujący. Pięknego czasu. Cześć! Ale na miłość moją i nadzieję zaklinam cię. Nie wyrzucaj Herosa ze swej duszy.